Siema, tu Seba, a dziś zapraszam na relację z ważenia piwa w stylu imperialny porter bałtycki, czyli gęsto i ciemno. Śrutowanie zaczniemy od słodów podstawowych, jest 10 kg, 4 kg słodu monachińskiego jasnego, 4 kg słodu wiedeńskiego oraz 2 kg słodu pilźnieńskiego. Słody podstawowe będę śrutował na szczelinie 1,2 mm. Sprawdza mi się to przy takim zasypie i nie powinno być problemów z filtracją. Słody podstawowe wrzucę, żeby zaczęły się już wcześniej zacierać. Tak wrzucam do 62 stopni, pewnie temperatura odrobinę spadnie i zaczniemy takie powolne zacieranie. Jeżeli chodzi o słody specjalne, to 200 g słodu melanoidynowego, jasnego, 400 g Car Aroma, 100 g Carafa typ 3, 200 g sód czekoladowy pszeniczny, 1 kg słodu żytniego, jasnego. Tu już mi się zacieranie zaczęło. Do zasypu jeszcze dodam kilogram płatków owsianych. Zacieranie, jak widzieliście, już zacząłem gdzieś tak od 60 paru stopni, powoli sobie wędrowało gdzieś do 65-68, tak żeby przytrzymać w 45 stopniach, a następnie przejdę do 72 stopni, tam gdzieś 20 minut, 15 potrzymam, po czym przejdę do wygrzewu na 78 stopni i tam już na wyłączonym mieszadle po prostu pozwolę, żeby się ułożyło złoże filtracyjne. I potrzymam tak 20 minut i powinno to wystarczyć. Następnie przechodzimy do wysładzania. Chciałbym uzyskać około 25-27 litrów brzeczki, gdzieś 21-22 BLG. Po godzinnym gotowaniu powinno odparować te 2 litry i powinno się ustabilizować na 23-24.
Myślę, że tak jak uzyskam 22-24 litry, to będzie ok. W początku wysładzania sobie jeszcze sprawdzam, ile leci z filtracji. Jest około 24 bricksów, więc jest całkiem ok. Filtracja bardzo sprawnie poszła, mimo gęstego zacieru, mimo płatków owsianych, mimo żyta, więc jestem bardzo zadowolony z tych sprężyn. Zawsze to podkreślam, że to jest po prostu dużo wygodniejsze niż inne metody filtracji. Brzeczka przed gotowaniem ma około 21 BLG, czyli zgodnie z planem. Kiedy piwo już odfiltrowaliśmy, przechodzimy do kolejnego etapu, a kolejnym etapem w ważeniu piwa będzie gotowanie, czyli tak naprawdę ważenie. Na początku do ważenia dodajemy chmiel na goryczkę, tak żeby uwolniły się odpowiednie substancje, które dają nam goryczkowość w piwie. Chmiel będzie się gotował razem z piwem około godziny, może chwilę dłużej, jednak nie ma tu dużego znaczenia, jeżeli chodzi o goryczkę. Goryczka po godzinie już nie powinna się zwiększać. Więc ja teraz dodaję chmiel, dodam. Jest to chmiel goryczkowy Magnum, niemiecki, dodam go około 50 gramów na te 20-25 litrów, zobaczymy ile zostanie po gotowaniu. Więc ja teraz dodaję chmiel i będziemy gotować. Warto po dodaniu chmielu trochę zabełtać tym koszyczkiem, żeby chmiel dobrze namiękł, żeby w środku po prostu nie był suchy. Jeżeli chodzi o przygotowanie fermentorów, to ja już przeszedłem na taki etap, że wszystkie takie newralgiczne rzeczy, złączki, uszczelki wrzucam do szybkowara, taka namiastka autoklawowania. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Na koniec gotowania dodaję pół tabletki Weirflocka. No, ma być to klarowny porter bałtycki, więc trzeba o to zadbać. Weirflock nam ładnie zbije białka. Rozpoczynamy chłodzenie. Chcemy zejść wymiennikiem do 15 stopni, a potem już chillerem zejdziemy gdzieś tam w okolice 10. Oczywiście w trakcie chłodzenia napowietrzamy. Jest to istotne, jest to dosyć ciężkie piwo, więc musi być bardzo dobrze napowietrzane, żeby drożdże miały jak najlepsze warunki do fermentacji. Drożdże w zamrożeniu były od roku. To drożdże Munich Lager, czyli drożdże do pilsa niemieckiego monachijskiego. Przeznaczę je do porteru bałtyckiego. Drożdże były zamrożone w minus 35 stopniach, a teraz będę je rozmrażał w temperaturze około 30 stopni. Po rozmrożeniu dodam je do starteru drożdżowego. Starter wykonany ze 100 gramów ekstraktu słodowego suchego. Zagotowujemy, następnie studzimy do około 20 stopni i możemy dodać nasze rozmrożone drożdże. Tak wygląda starter po około 24-36 godzinach. Już się pojawiają drobne pęcherzyki dwutlenku węgla, a po 36 godzinach do 48 już widać bardzo ożywioną reakcję drożdży, czyli nasze drożdże
ożyły. Starter kilkustopniowy od 1 litra do 5 litrów. Jeszcze dodaję Icefindel, tak żeby śledzić postęp fermentacji na wykresie. Po 24 godzinach widzimy, że fermentacja już ruszyła bardzo sprawnie. Możecie zobaczyć, jak wygląda piana, jaka się utworzyła. I widać już też ruch na rurce, czyli wszystko wskazuje OK. Jak widzicie, Icefindel już jest zagospodarowany przez drożdże, więc jego wiarygodność bardzo spadła. Minęło coś koło 2 tygodni od startowania drożdży. Przeszły już burzliwą. Myślę, że po 2 tygodniach już się zbliżają do takiego końcowego BLG. Zaczynają się stabilizować, pewnie przejdą w cichą. Rurka już coraz mniej tutaj widać, że bulga. Na wykresie też widzimy, że już wchodzi tą... Zacząłem też podnosić trochę temperaturę delikatnie, tak żeby wejść w przerwę diacetylową. I w sumie przez te 2 tygodnie od startowania nie zaglądałem do tych drożdży fizycznie, obserwowałem tylko wykres i balansowałem temperaturą. I teraz będę chciał właśnie odstrzelić już drożdże. Podejrzewam, że większość opadła razem z osadami, z białkami, więc ja sobie to odstrzelę na spokojnie. No i też pobiorę w końcu próbkę do zmierzenia BLG z pławikiem. Myślę, że zobaczymy, na jakim to jest etapie dokładnie, no bo wiadomo, że Icefindelowi nie można wierzyć. Tak jak widzieliście na nagraniu, ten Icefindel już był na początku oblepiony drożdżami, więc już od początku pewnie trochę zakłamywał. Ja go tam korygowałem na wykresie, ale pewnie to odbiega. Więc ja teraz pobiorę sobie próbkę. Pamiętajcie, że przed pobraniem próbki należy przepłukać. Ja tu używam Starsanu, wszystkie zaworki. Warto też rozszczelnić trochę pokrywę, tak żeby płyn z rurki nie został zassany. Oczywiście ja tam używam Starsanu, nie powinno się nic wydarzyć, ale czasem się zdarza, że tam jakaś muszka wpadnie albo coś, a chcielibyśmy uniknąć problemu. Tu widzicie, jak odstrzeliwuję drożdże razem z osadami, z białkami. No i już jest to właściwie po tam 2 tygodniach fermentacji, więc część rzeczy już opadła. Ja raczej tej gęsty do niczego nie będę używał. No wiadomo, było to po dosyć ciężkim, mocnym piwie, więc te drożdże są wymęczone, zestresowane, więc raczej ta gęsto do niczego nie nada. A tutaj już pobieram próbkę, zaraz sobie zmierzymy BLG, na jakim jesteśmy po tych 2 tygodniach. Teraz też już temperatura mam taką 12 stopni, właściwie za chwilę będę ustawiał na 13, powiedzmy, że to już jest przerwa diacetylowa. No i tu widzicie, jest około 8 BLG. No, jeszcze widać, że próbka jest dosyć nagazowana, czyli jeszcze drożdże pracują. Chciałbym, żeby gdzieś skończyła na około 6-7 stopniach.